Ta senna indyjska wioska to centrum Agry, metropolii wielkości Warszawy w stanie Uttar Pradesh, będącej jednym z głównych celów dla turystów odwiedzających Indię. Selfie? Indię można kochać lub nienawidzić, a przynajmniej tymi słowami powinien rozpoczynać się każdy szanujący się program o Indiach, którego autor chciałby, żeby zabrzmiało tak tajemniczo i mistycznie. Ja tymczasem po już ponad miesiącu pobytu tutaj muszę przyznać, że po części muszę się z tym zdaniem zgodzić. Tylko jeszcze nie bardzo wiem, za co można by je kochać. Hello. Hello, hello. W tym odcinku sprawdźmy zatem, czy Indię faktycznie można pokochać, a gdzież lepiej by było odpowiedzieć na to pytanie niż w miejscach najbardziej z miłością właśnie związanych w tym kraju, do których udamy się już za chwileczkę. Jak tylko odejdę od tego śmierdzącego ścieku, nie zagryzie mnie żaden bezpański pies i nie potrąci samochód. How much? How much? How much? Czy kierujący pojazdem A ma pierwszeństwo przed krową B przechodzącą na wprost? Nigdy nie ma. A, ten się cieszy. Patrz, po polsku ogarnia. Dobry żart, nie? Dobry, co nie? Ja. No i jebno chłopa. Korek się zrobił. Half of them are like this. 200 now. 100 backing. Now stay here, 100, it's okay. Banknot mu nie pasował, bo zniszczony. 3/4 banknotów w tym kraju wygląda, jakby z dna rzeki były wyłowione. Ale mu teraz brakuje tylko ta 200 akurat, ta była dobra. Tylko jak 100 dałem, to te były zniszczone. Mój Boże. Co on z nimi zrobi teraz? Nikt mu tego nie przyjmie. Co to są za ludzie? Uczą. Kochamy Indię dzisiaj. Uczą szacunku do pieniądza. Wrodzona niechęć do miejsc turystycznych i ostatnio nabyty sceptycyzm wobec indyjskich cudowności każą mi wątpić, czy wzniesiony pośrodku jednego z najbrzydszych miast świata budynek, który zaraz zobaczę, zachwyci mnie bardziej niż ładne zdjęcie z Instagrama. Trzeba odstać jeszcze w kolejce do depozytu, jak się ma plecak. Och, jak to dobrze, że mi mój mały plecak ukradli w New Delhi. Ile czasu dzięki temu zaoszczędzę. Jaka dzisiaj piękna pogoda. Słoneczko. Ile to mamy stopni? 40? No w sam raz. W Polsce podobno zimno. Jak mam się zaraz przekonać, ani temperatura, ani nawet hałaśliwy indyjski tłum nie są w stanie zepsuć wrażeń z tego, co za chwilę ukaże się za główną bramą. Postanowiłem dzisiejszy dzień spędzić cudownie, a cóż może lepiej dopełnić jego cudowności niż prawdziwy cud. Jeden z 7 cudów świata. Jak ładnie pachną te drzewka. Ładne zapachy. Indie oferują ładne zapachy. Moim zdaniem
dziki tłum, za którego ledwo widać Taj Mahal, tylko ubarwia całą scenerię. Tłum ubarwia, tłum ubarwia, tłum ubarwia, tłum ubarwia. W ogóle nie drażni mnie to, że obcokrajowiec jak ja płaci 23-krotność ceny biletu dla miejscowego. To normalne. Dobra, zróbmy to ze wszystkimi za jednym zamachem. Okay, thank you. Welcome. Thank you very much. A, następny, no dobra. Ciekawi mnie taka ich przypadłość, zresztą nie tylko tutaj, ale też w innych krajach czasem tak jest, że tutaj stanęliśmy dobrze, ale im jest kompletnie wszystko jedno. Okay, thank you very much. Yeah, okay. Im jest kompletnie wszystko jedno, na tle czego te zdjęcia robią. Przecież przed chwilą staliśmy tyłem do całej atrakcji. Thank you, brother. Thank you. No problem. Have a nice day. Ale do rzeczy. Widoczne za mną i za tymi panami. Może przejdę się kawałek dalej. Widoczne za mną mauzoleum Taj Mahal to tak naprawdę wielki pomnik miłości, a konkretnie miłości cesarza z dynastii wielkich Mogołów Shah Jahana do jego małżonki Mumtaz Mahal. Tutaj nawet psy bezdomne. Ów nasz wspomniany wielki Mogoł w początkach XVII wieku wziął sobie za żonę 20-letnią wówczas Mumtaz i tak ją pokochał, chyba bardziej niż wszystkie swoje pozostałe żony ją pokochał. Po czym niezwłocznie zabrał się za robienie z nią dzieci. Pech chciał, że wybranka po 18 latach małżeństwa, podczas oddawania się swojej ulubionej czynności, to jest rodzeniu kolejnego dziecka, w tym wypadku już 14, ni z tego, ni z owego wzięła i zmarła. Shah Jahan z kolei wobec takiego obrotu spraw jął rozpaczać, zbuduje jej taki grobowiec, że nigdy o niej nie zapomną. Pomyślał Shah Jahan. Jak pomyślał, tak zrobił, czego efekty możemy podziwiać do dziś. I trzeba mu przyznać, że ten budynek faktycznie jest taki dość cudowny. Nie widziałem za wiele tak ładnych budynków. Zastanawiam się, czy w ogóle widziałem kiedykolwiek aż tak ładny budynek. Poza Sandomierzem. Chyba nie. W promieniach zachodzącego słońca, odbijających się od białego marmuru, Taj Mahal pokazuje w pełni, że nie jest zwykłym, ładnym budynkiem, a najpiękniejszym dziełem człowieka, jakie dotąd widziałem. Wyczytałem, że niewiele brakło, a od ponad 100 lat ten budynek by w ogóle nie istniał, bo w XIX wieku Anglicy mieli taki genialny pomysł, żeby go rozebrać na kawałki, przewieźć do Londynu i sprzedać marmur, z którego jest zbudowany. Też komedianci. Co za ludzie. Tam jest taka miejscówka, gdzie podobno fajnie widać zachód słońca nad Taj Mahal, ale coś mi się wydaje, że z Taj Mahal jeszcze lepiej widać zachód słońca nad Taj Mahal. No, tylko że tam za darmo. W ogóle spoko, że niby już jest po czasie zamknięcia. Przynajmniej tak Google Maps twierdzi, strona, gdzie się kupuje bilety, ale nie wywalają ludzi na zbity pysk. Z drugiej strony ta godzina zamknięcia to też jest głupia, bo tutaj dopiero teraz się robi przyjemnie, jak jest zachód słońca i nie ma już 40 stopni, tylko jest mroźne. Powiem wam zaraz ile. Siarczyste 38. Ale nie, to jest nieprawda.
widget pogodowy kłamie, jest tak z 32. Och nie! O mały włos bym wyszedł stąd bez ujęcia, jak łapie za czubeczek. No. Fuh. Zaliczone. Gadanie do kamery przynosi taką korzyść, że dzięki niemu poznaję podróżnika z Polski, który podobnie jak ja samotnie przejeżdża przez Azję. My friend, Rusja. Привет. Rasza. No. Co tam? Też tak masz? Spotkaliśmy się ładnie? Też tak masz, że ciągle cię za ruskiego biorą? Trochę tak. Kilka Już, razy. Kilka razy. Już ile? No z 4 razy dzisiaj miałem. Kolejka. Chyba długo się czeka na stolik w tej restauracji. Szczęśliwie Marcin podziela moje opinie na temat Indii, a także preferencje odnośnie sposobu spędzenia wieczoru po powrocie z Taj Mahal do obskurnej indyjskiej rzeczywistości. How much? 170. Kupimy bilet i możemy... Zachęcił, co? Mówiłem. No raz. Na zdrowie. Piona. Za spotkanie. Pokrzepiony rozmową z normalnym człowiekiem, opuszczam skądinąd sympatyczny hostel, który polecam, gdyby ktoś z was wybierał się do Agry. Mając chwilowo dość wielkich miast, z radością i nadzieją udaję się na prowincję, do sąsiedniego stanu Madhya Pradesh. Co bardzo lubię akurat w indyjskich pociągach, to nie sposób w nich zgłodnieć. Patrzcie Państwo, jaki serwis. Prosto do koja. Normalny, prawdziwy obiad, nie jakieś gówno z folii. To mi wygląda na ser panir w sosie curry. Klimatyzacja to jest całkiem przydatny wynalazek. Thank you. Okej, no problem. India. Tak jest. Dzisiaj kochamy Indię, więc doszukajmy się jakichś plusów. Ten pociąg był naprawdę fajny, jak na indyjski pociąg. Miał klimatyzację, był w miarę czysty i dojechał na czas, co się rzadko... No dobra, tam pół godziny tylko spóźniony. O! Ci ludzie wbrew pozorom nie są bezdomni. Po prostu czekają sobie na pociąg i tak zaaranżowali przestrzeń wokół siebie. No. Hi. Nice to see you. A my tu już mamy naszego ziomeczka, który po mnie przyjechał. A typowy hostel to na pewno nie jest. Zatrzymuję się w pokoju gościnnym w domu pewnej indyjskiej rodziny, której członkowie to jedni z sympatyczniejszych ludzi, jakich poznałem w całych Indiach. Dwudziestokilkutysięczna wioska Khajuraho w porównaniu do gigantycznych indyjskich metropolii sprawia wrażenie niemal bezludnej. Jaka przyjemna miejscówka. Ależ to niesamowite uczucie mieć wokół siebie jakąś przestrzeń. Hej. Zieleń, ciszę. Nikt nie trąbi. Gdzież pokochać Indię jak nie tutaj? Hello.
Taki malutki, prowincjonalny slumsik na kilkanaście, może kilkadziesiąt osób. Hej, hej. Pani Puri? Spicy, sweet. Spicy. Onion? Yes, everything. How much is this? How much? 10 rupees, 4 piece. I ta była dobra. Miałem powiedzieć, że mi to nigdy nie smakuje. Napełniają to takim rosołem, który zazwyczaj był zimny i paskudny, a tutaj ciepły, fajny i smaczny. Plus cebula, ostra papryczka. O. Nawet pani Puri mi tu posmakowała, ale jaja. Ciekawostka jest taka, że jedząc takie rzeczy często z ulicy przez ponad miesiąc w Indiach, ani razu jeszcze nie zabolał mnie nawet przez minutę brzuszek. Nic mi się nie stało. Można, zapewne po tym się rozchoruję, teraz jak się pochwaliłem. Mimo że Khajuraho daleko do sławy Agry, tutaj także możemy odszukać jedyne w swoim rodzaju pomniki miłości. I to wyrażonej w nieco bardziej dosłowny sposób. Mieszkańcy tej sielskiej krainy na północy stanu Madhya Pradesh od 1000 lat dokumentowali swoją miłość do spokojnego, wiejskiego życia i różnych jego aspektów w postaci płaskorzeźb na ścianach miejscowych świątyń. Już z oddali za drzewami rysują się tajemnicze sylwetki wpisanych na listę UNESCO pradawnych budowli. Choć dziś świątynie udostępnione są do zwiedzania dla turystów, w swoich zakamarkach skrywają sekretne detale, których raczej nie chcielibyście pokazywać dzieciom. W kompleksie Khajuraho z przełomu X i XI wieku podobno oryginalnie znajdowało się około 85 hinduskich i dżinijskich świątyń. Do dzisiaj dotrwało 25. Znane są one z misternych zdobień i rzeźb przedstawiających sceny ze zwykłego, codziennego życia mieszkańców Khajuraho sprzed 1000 lat. Oj tak, na przykład tutaj chyba odbywa się jakaś budowa. Widzimy ciężkie elementy, cegły, kamienie przewieszone przez dźwignię. Może budują dom, albo nawet tę świątynię. Przebiegłem pod zraszaczem. Tylko nie wiem, czy to jest mądry pomysł w Indiach, bo w Polsce mamy zraszacze z wodociągu wodę czerpiące, a tutaj to ja nie wiem, skąd ta woda jest. Ta grupka znajomych pokochała taniec. Widać, jak piją, grają na bębenkach, bawią się w najlepsze. Tych dwoje mieszkańców właśnie okazuje sobie miłość chyba w najpiękniejszy możliwy sposób. Biorą ślub, a tutaj czekają już goście weselni. Z kolei ta gromadka okazuje sobie nawzajem miłość również na kilka innych sposobów. Życie codzienne. Rutyna. Jak zatem widzimy, zdobienia zewnętrzne świątyń w Khajuraho niosą za sobą bardzo głębokie przesłanie, nawiązujące do jednego z 4 głównych celów życiowych pobożnego Hindusa, czyli związanej z zaspokojeniem
potrzeb doczesnych Kamy, znanej choćby z tytułu księgi Kama Sutra. Ja z kolei uciech doczesnych postanowiłem poszukać w brownie z lodami. Wieczorny dzwon do dziś zwołuje mieszkańców do jedynej wciąż czynnej w całym kompleksie świątyni bogini Matangi na codzienny rytuał puja. तुम आया नहीं करो तुम देखते आए उतार तो कहते ही बदमाश है काय को बदमाश तुम कौन होते हो उसके I've been talking and after then say and another day what I doing here and next day what is the plan and after then worship and worshiper. Yeah. And what is puja about? And this about the every day and every evening and morning because this is a very important in this temple and every day is a rule, you know, there is a rule. So every day and every pupil says the very biggest and most important of the day in this Lord Seva. And what do you do in the temple? It's called the Arti. Arti. Yeah. Yeah, I know Arti. I know Arti. W trakcie obrzędu Arti Hindusi składają bóstwom w ofierze kwiaty i ogień, odśpiewując pieśni również nazywane Arti. Okay, thank you very much. It was nice to meet you. What is your name? My name is Akash. Akash. Yeah. Okay, my name is Janek. Have a nice day. Tymczasem, na koniec pobytu w Khajuraho, mam okazję wziąć udział w jeszcze jednym rytuale związanym z miłością. Tym razem taką całkiem współczesną. Gospodarz Abbas wraz z małżonką spodziewają się dziecka. Z okazji tego oraz moich nadchodzących urodzin załapuję się na pokrojenie tortu. Okay, thank you. Ależ mi zaszczyt przypadł w udziale tutaj. Happy birthday to you. Okay, thank you. Congratulations, because soon you have a reason to celebrate, right? Yeah. And also for you. Thank you for help. Thank you for hosting. Thank you It was very nice to stay here. I'm also very happy you come here and stay. We are feel like brother. So I'm just like feel you are my family member. Please come again when you have time. Thank you very much. Dobry ten tort. A czy ja w końcu pokochałem Indię? Thank you once again. Come and have a good journey. Chyba z odpowiedzią na to pytanie pozwolę sobie zostawić was samych. A póki co do zobaczenia w zupełnie innym miejscu. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś lub chciałabyś pomóc jakoś w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza, udostępnienie na pewno bardzo wydatnie w tym pomogą. Jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki. Może zmienisz zdanie.